Hej kochani! W dzisiejszym filmie chcę Wam pokazać, jak uzyskać metodą domową takie oto jasno-różowe, pastelowe włosy. Pokażę Wam właściwie dwie metody, które do tej pory testowałam, ale głównie skupię się na pokazaniu Wam, w jaki sposób zrobić to tą farbą. Mam jeszcze coś takiego, czyli Blondman. To jest właściwie taki toner, z którym się nie do końca polubiłam, ale o tym Wam opowiem jeszcze na koniec, a na razie pokażę Wam właśnie, jak wykonać to przy pomocy takiej farby. Jak widzicie, ja już włosy mam gotowe, ale zaraz przeżyjecie razem ze mną podróż w przeszłość i zobaczycie, jak to wyglądało po kolei, co i jak robiłam. Przy okazji powiem Wam jeszcze, że włosy powinny być jasne, aby wykonać sobie taki właśnie pastelowy, różowy odcień. Niestety na ciemnych włosach Wam to nie wyjdzie, ponieważ będziecie mieć jedynie taką różową poświatę. A właśnie aby uzyskać taki typowo różowy, pastelowy kolor, no to niestety włosy muszą być jasne. Od razu mówię, że nie muszą być aż tak jasne jak moje, ale mimo wszystko powinny być jasne, bo inaczej po prostu nie będzie takiego efektu. No więc zaczynamy. Zacznę od tego, co będzie nam potrzebne, czyli oczywiście przede wszystkim farba. Ja postawiłam na farbę Leaf ze Schwarzkopf, to jest numer 093 Shocking Pink. Ja już wcześniej używałam tej farby, więc wiem, jak ją wykorzystać i pomimo, że ona ma, jak widzicie na opakowaniu, taki dosyć mocny kolor, to spokojnie można nią uzyskać też właśnie takie jasne, pastelowe odcienie, tylko trzeba ją odpowiednio przygotować i w tym celu będę wykorzystywała maskę i ja postawiłam na maskę Kallos Omega, ponieważ to jest maska duża i tania, za litr zapłacicie około 10 zł, a ja będę jej potrzebowała sporo, ponieważ moje włosy są dość długie i żeby właśnie przygotować sobie odpowiednią ilość farby, będę potrzebowała sporo maski. Dodatkowo potrzebujemy też miseczki i pędzelka, którym sobie rozmieszamy naszą mieszankę oraz jakąś odzież ochronną lub stary ręcznik, żeby sobie nie wybrudzić tego, w czym będziemy. Na początek wyciskam około 2 cm farby z tubki, po czym dodaję do niej sporą ilość maski i zaczynam mieszać. Im więcej maski dodamy, tym bardziej rozrzedzimy farbę, przez co będzie ona delikatniej barwić nasze włosy i ostateczny odcień będzie jaśniejszy. W tym miejscu bardzo ważne jest dokładne rozmieszanie farby, tak aby nie było w niej żadnych grudek, ponieważ jeśli w mieszance zostaną Wam ciemniejsze punkty, to po farbowaniu wyjdą Wam na włosach plamy. Jak widzieliście, w trakcie mieszania dodałam jeszcze więcej farby oraz maski po to, aby przygotować odpowiednią dla siebie ilość. Użyłam około 4 cm farby i mniej więcej 7 dużych łyżek Kallosa. I teraz zanim zaczniemy nakładać tę mieszankę, musimy umyć włosy. Muszą być czyste, umyte i mokre. Dopiero na wilgotne włosy będziemy nakładać to, co już przygotowaliśmy. Jak widzicie, włosy mam już umyte i założyłam rękawiczki, ponieważ przy ich pomocy będę nakładała farbę. Nie będę używać konkretnie pędzelka, ponieważ zeszłoby mi to zbyt długo, a tutaj akurat liczy się szybkość, ponieważ jeżeli chcemy mieć jasny kolor, to musimy szybko spłukać farbę i producent podaje, że wystarczy nawet minuta. Ja oczywiście zazwyczaj trzymam troszkę dłużej, około 3-5 minut, ale właśnie nie trzymam zbyt długo, więc jednak mimo wszystko szybkość się liczy. No dobra, no to zaczynamy. Najpierw zacznę sobie może tutaj gdzieś od boku, od spodu i bierzemy farbę i nakładamy. Staramy się oczywiście pokryć w miarę równomiernie włosy i o niczym nie zapomnieć, nie pominąć niczego. Nie uciekaj! No i uciekła. Dobrze, że wziąłem sobie byle jakie spodnie. Fajnie. Świetnie. Dobra. Co tam? Najwyżej będę różowa cała.
Ale nałożyłam tej farby na grubo, normalnie, aż mi ręcznik spadł. To nic, i tak ta bluzka nie ma żadnego głębszego przeznaczenia i nie muszę się o nią martwić. Okej, dobra. To ja idę to spłukać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem już po zmyciu włosów i tak to mniej więcej wygląda. Jak widzicie, już są różowe. Mogą się nawet wydawać troszkę ciemne jak na pastel, ale one po wyschnięciu się rozjaśnią i wtedy faktycznie powinny być pastelowo-różowe. Widzę jednak, że nie jest równo, więc myślę, że dorobię sobie jeszcze troszkę farby, żeby tu dołożyć właśnie z tyłu. I tutaj też gdzieś widziałam pod spodem, że właśnie były takie niepomalowane, więc sobie tutaj dołożę. I teraz chwila prawdy. Pokażę Wam, co tam się kryje. Wygląda to tak. Teraz pozostało nam wysuszyć i zobaczyć efekt końcowy. Dobra, no to suszymy. I tak właśnie wygląda efekt końcowy. Malowanie robiłam wczoraj, dziś na noc zakręciłam sobie takie baranki i dlatego mam lekko takie właśnie pokręcone, pofalowane włosy, ale poza tym nic więcej nie robiłam, więc jest to dokładnie efekt tego, co mogliście oglądać tutaj na filmie. Tak właśnie to wyszło i co ja Wam mogę na ten temat powiedzieć? Przede wszystkim, jak widzicie, kolor jest ciemniejszy tutaj z przodu i na górze, a tu na końcówkach jest prawie niewidoczny. A to dlatego, że tutaj nakładałam najwięcej farby i później, jak mogliście zaobserwować, tylko ją przeciągałam. Wychodzi po prostu na to, że im grubiej nałożymy tej farby z naszą maską, odżywką, tym kolor wychodzi intensywniejszy i taki właśnie bardziej żywy, tak jak możecie tutaj obserwować. Więc jeżeli nałożycie sobie grubszą warstwę tej mieszanki, to będziecie mieć właśnie troszeczkę mocniejszy kolor, a jeżeli chcecie mieć tylko taki delikatny shade, cień, poświatę, to po prostu musicie sobie nakładać bardzo cienko i właśnie szybko zmywać, bo tak jak Wam wspominałam tutaj, szybkość zmycia też ma duży wpływ na to, jaki kolor wyjdzie nam ostatecznie. Ja już stosowałam te farby 3 razy, więc mogę Wam opowiedzieć, jak to jest mniej więcej z utrzymywaniem się takiego właśnie pastelowego koloru. A niestety nie jest łatwo. Jeżeli chodzi o te właśnie pastelowe odcienie, to one się bardzo szybko wypłukują. Po pierwszym myciu już można zauważyć, że troszeczkę się nam spłukuje tego tak jakby najmocniejszego koloru, a po 3 myciach już jest różnica dosyć widoczna. Więc jeżeli chcemy utrzymać sobie taki właśnie pastelowo-różowy odcień, tak jak ja mam na przykład w tej chwili, to musiałabym albo zaczynać od ciemniejszego koloru, żeby on mi się wypłukiwał stopniowo i wiadomo, wtedy ten kolor by mi się utrzymywał po prostu dłużej, lub musiałabym ten kolor co jakiś czas odświeżać, żeby właśnie utrzymać sobie taki kolor, jaki widzicie. Aczkolwiek jeżeli chodzi o częste odświeżanie, to też tego nie polecam, ponieważ to jest jednak farba i nie ukrywajmy, że ona trochę będzie włosy przesuszała. To nie jest tak, że włosy są w jakimś masakrycznym stanie po jej użyciu, bo też nie trzymamy jej długo, bo właśnie żeby uzyskać takie jasne odcienie, nie musimy jej trzymać długo, ale mimo wszystko jest to farba i ona nam trochę włosy wysusza, zwłaszcza właśnie gdybyśmy mieli to często powtarzać. Ja muszę Wam przyznać, że polubiłam tę farbę, ponieważ właśnie daje mi taki jasny odcień i jeżeli mi się znudzi, to szybko mogę wrócić do swojego blondu, ale jest też bardzo wydajny i wcale właśnie nie wychodzi to drogo. Tego różu akurat używałam 2 razy. To był mój drugi raz, ponieważ używałam też jeszcze fioletów pomiędzy tym różem, więc jeżeli chodzi o sam róż, o tą tubkę, to jest tubka po 2 użyciach na te moje włosy. Więc jak widzicie, jest tej farby jeszcze naprawdę dużo i spokojnie mi wystarczy na wiele użyć i właściwie więcej to zużywam maski, ale Kallosa używałam, więc to też nie wychodzi właśnie jakoś tam drogo, bo nawet jeżeli zużyję pół opakowania naraz, to jest 5 zł, więc nie jest właśnie jakoś tak tragicznie i spokojnie mogę to sobie robić i nie jest to właśnie jakoś, nie daje mi po portfelu.
I tak jak obiecywałam, przejdę teraz do drugiej części filmu, czyli do opowiedzenia Wam o tym produkcie. Jest to produkt Blond Me ze Schwarzkopf. I jeżeli chodzi o ten produkt, to jest to produkt w formie takiej mgiełki, którą spryskujemy sobie po prostu włosy. I jeżeli chodzi o ten produkt, to tak jak wspominałam, on się niestety u mnie nie sprawdził i już Wam mówię dlaczego. Nie chodzi o to, że on nie nadawał koloru, bo kolor jak najbardziej był. Był to faktycznie pastelowo-różowy kolor, tak jak obiecuje producent. Tu jest oczywiście odcień Strawberry i on nam daje właśnie jasny pastelowy róż. Ale ten produkt przede wszystkim, kiedy spryskujemy się nim, to mamy wszystko nim zachlapane. Ja robiłam to w łazience, mam tam białe meble, więc białe meble były po prostu całe w czerwone kropki. I dla mnie to był naprawdę koszmar, musiałam to później wszystko myć. No dobra, ale mniejsza z tym. Druga kwestia to jest kwestia tego, że to jest kolor bardzo nietrwały. Tutaj spryskujemy włosy i praktycznie po drugim myciu już nic nam z tego koloru nie zostaje. I trzecia kwestia. Producent mówi, że można tym spryskać włosy, rozczesać i tak sobie to zostawić, ale u mnie to po prostu wyglądało tragicznie. Miałam po takim czymś kluchę i wyglądało to po prostu no naprawdę koszmarnie, nie chciałam na to patrzeć. Jeżeli sobie tym spryskałam włosy i zmyłam od razu, to kolor był za to dużo słabszy. Był to taki właściwie jakby tylko taka różowa poświata i w dodatku włosy były też mocno przesuszone po tym produkcie. Ja bym to porównała w ogóle do płukanek, które też właśnie działają na takiej samej praktycznie zasadzie. I wydaje mi się, że gdybym kupiła sobie gdzieś czerwoną płukankę i właśnie polała czy spryskała tym włosy tak jak tutaj, to myślę, że efekt by wyszedł bardzo podobny. I niestety, tak jak mówię, u mnie to niekoniecznie zdało egzamin, bo włosy były bardzo przesuszone i po prostu niefajne w dotyku. Jeżeli potrzebujecie czegoś tak naprawdę na szybko, na tylko i wyłącznie jeden raz, to możecie się na to skusić, bo Wasze włosy aż tak bardzo może wtedy nie ucierpią, ale jeżeli chcecie mieć kolor jednak na troszkę dłużej, to polecam Wam mimo wszystko właśnie tę farbę, z której korzystałam ja tutaj w tym filmiku. I właśnie wtedy uzyskacie taki odcień, a no tak jak mówię, tutaj nie. Z tego jestem zadowolona. Wiem, że wiele osób nie jest, ale ja jak najbardziej jestem i ja dlatego Wam to polecam. I myślę, że jak najbardziej warto spróbować, szczególnie właśnie, że nie wychodzi bardzo drogo. I to właściwie wszystko, co chciałam Wam dziś powiedzieć, więc do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!